Cześć, nazywam się Agnieszka Giemza i zapraszam Was do kolejnego odcinka naszej serii Webmakers Talks. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu, gdzie naszym gościem jest adwokat Mateusz Borkiewicz z kancelarii prawnej Leśniewski Borkiewicz Kostka Partners, która specjalizuje się m.in. w prawie w e-commerce. Cześć Mateusz. Hej, dzień dobry. Miło, że jesteś dzisiaj z nami. Mateusz, chciałam Cię zapytać, jestem klientem, zakładam swój pierwszy sklep internetowy. Co powinnam zrobić, od czego zacząć, aby był on zgodny z prawem? Na początku musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja właściwie sprzedaję. Jest to o tyle ważne, że różne produkty mają różne wymogi, jeżeli chodzi o spełnianie obowiązków prawnych. Niektóre produkty w ogóle nie mogą być sprzedawane też online. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, jeżeli na przykład sprzedawałabyś bluzy, kurtki, odzież, a inaczej, jeżeli otwierasz sklep spożywczy i też jednym z produktów jest na przykład alkohol. Więc jakby to jest takie pierwsze podstawowe pytanie, czy mamy jakieś szczególne wymogi, jeżeli chodzi o towar, który byś sprzedawała, czy też ewentualnie usługę. Również pod tym kątem, jeżeli by to były kwestie związane z hazardem, to również powinnaś spełnić dodatkowe wymogi prawne. To jest jedna kwestia. Druga, czyli na jakim rynku chcę działać. Czy tylko chciałabyś tutaj lokalnie zostać u nas w Polsce, czy na przykład planujesz już ekspansję, czy to w Unii Europejskiej, czy poza. Pomimo tego, że w Unii Europejskiej mamy dyrektywy, które teoretycznie sprawiają, że mamy podobne przepisy prawne we wszystkich krajach, to jednak lokalnie są pewne różnice i na pewno musiałabyś wtedy też skontaktować się chociażby z jakąś lokalną kancelarią, która mogłaby dla Ciebie ten temat też sprawdzić. No i też bardzo ważne pytanie, kluczowe pod kątem tego, jak Twój regulamin by brzmiał, to jest odpowiedź na pytanie, do kogo ja właściwie adresuję moje usługi, czy komu chcę sprzedawać moje towary. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku konsumentów i inaczej w przypadku przedsiębiorców. Oczywiście, jeżeli chodzi o konsumentów, to te wymogi prawne są zdecydowanie bardziej wyśrubowane. Też musisz zwracać uwagę na więcej ogólnie wytycznych organów, czy to w jaki sposób sądy podchodzą do pewnych spraw. Ogólnie konsument jest bardzo chroniony. Jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, możesz tutaj mieć trochę więcej luzu, natomiast też z uwagi na niedawne zmiany prawne, niekiedy przedsiębiorca też jest traktowany jak konsument, więc tutaj jest parę zawiłości, na które trzeba zwrócić uwagę. Także jak już mamy tę bazę, czyli co sprzedaję, gdzie sprzedaję, do kogo sprzedaję, to kompletuję akty prawne, które regulują te wszystkie kwestie, a takimi najważniejszymi w kontekście e-commerce'u, no to jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, też kodeks cywilny, no i moje ulubione RODO. Jasne, rozumiem. A z Waszej perspektywy jako kancelarii uważacie, że przedsiębiorcy dobrze radzą sobie z dokumentami prawnymi? Na pewno jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Ogólnie jest świadomość, że jak otwieram sklep czy serwis internetowy, to muszę jakieś dokumenty mieć. Z mojej perspektywy ja tak wyróżniam takie dwie mikrorewolucje, że się tak wyrażę, kiedy ta świadomość przedsiębiorców wzrastała. Raz to w 2014 roku, kiedy pod koniec roku zaczęliśmy stosować właśnie ustawę o prawach konsumenta. Ta ustawa nakładała szereg takich szczegółowych obowiązków na przedsiębiorców, jak ma wyglądać ścieżka zakupowa, kwestia odstąpienia od umowy i faktycznie gdzieś tam ten temat też się trochę przebił do mediów. Było lekkie straszenie interwencją UOKiK-u, więc przedsiębiorcy wtedy faktycznie interesowali się, jak ten ich serwis powinien wyglądać. Natomiast ta druga rewolucja, już taka większa, miała miejsce przy okazji RODO, czyli w 2018 roku. Co prawda RODO nie dotyczy stricte e-commerce'u, bo dotyczy ogólnie przedsiębiorców, natomiast ponieważ temat był taki super modny, super medialny, straszono tymi karami 20 milionów euro, to gdzieś tam przemawiało do wyobraźni i faktycznie, kiedy przedsiębiorcy aktualizowali różnego rodzaju dokumenty związane z prywatnością na stronie internetowej,
to wtedy jakby siłą rozpędu też interesowali się tymi regulaminami, jakimiś swoimi formularzami, w ogóle jakby podejściem do prowadzenia biznesu. I wtedy na pewno też ta świadomość ogólnie co do e-commerce'u i prowadzenia tego biznesu na pewno wzrosła. Mateusz, trochę nam już poopowiadałeś o różnych problemach przedsiębiorców, a z jakimi jeszcze najczęściej problemami spotykacie się, jeśli chodzi o e-commerce? Takimi typowymi problemami to na pewno jest kwestia kopiuj wklej różnego rodzaju regulaminów, formularzy z jednego serwisu do drugiego, czyli po prostu ktoś otwiera sklep i jakby na końcu są te kwestie prawne, bo oczywiście jakby z perspektywy klientów ważne jest, jak to wszystko wygląda i czy jest atrakcyjne, czy nie. To dorabianie, że się tak wyrażę, regulaminów często jest zostawiane na ostatnią chwilę, no i metodą tej jakby powielania różnego rodzaju schematów dostępnych w internecie, no nie do końca potem to pasuje faktycznie do tego, co możemy znaleźć na stronie internetowej. No i potem też przedsiębiorcy dziwią się, dlaczego konsument jakby ma określone żądania w oparciu o ten regulamin, bo jakby sam też nie do końca ten regulamin zna i co się z tym wiąże, a faktycznie jakby metoda takiego kopiowania nie jest dobra pod tym kątem, że niektóre rozwiązania są naprawdę szyte na miarę pod kątem problemów, z którymi mierzą się inni, więc jakby tutaj bym apelował o taką szczególną uwagę i naprawdę zrozumienie tego przynajmniej też, co się kopiuje i ewentualne dostosowanie. Z takimi problemami, które teraz też ostatnimi czasy były powiedzmy gdzieś tam w top 3, no to jest kwestia zgody na cookies, ponieważ w momencie, kiedy wchodziło RODO, te cookiesy gdzieś tam wtedy były spychane na margines. Nie do końca ludzie wiedzieli, czy ta zgoda ma być odbierana, czy ma nie być odbierana, czy wystarczy jakby zwykłe potwierdzenie, że okej, wiem, że te cookiesy na stronie internetowej są. Przy czym jakby teraz jest to jasne, że na każdy rodzaj cookisu powinna być odrębna zgoda użytkownika. Oprócz tych, które jakby są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Jakby tutaj jakby wchodzimy, wystarczy, że o tym wiemy, ale jeżeli robimy jakąś analitykę, marketing, statystykę, to już tutaj na te grupy cookiesów użytkownik powinien zgodę wyrażać, no bo jeżeli nie, no to przedsiębiorca naraża się też na wysokie kary. Takimi kwestiami, które również mogą być interesujące, no to jest kwestia niedostosowania zapisów pod kątem konsument-przedsiębiorca, czyli jakby albo traktujemy konsumenta zbyt ostro, albo jakby przedsiębiorcę, głównie z uwagi na niewiedzę, że możemy inaczej, traktujemy tak samo jak konsumenta, przez co gdzieś tam osoba, która też prowadzi sklep internetowy, jakby w domyśle daje przedsiębiorcy więcej niż nakazują mu na przykład przepisy prawa. To jest też ważne pod kątem tych niedawnych zmian z 2021 roku, gdzie właśnie zmieniała się definicja przedsiębiorcy i tutaj wciąż widzimy, że są braki, jeżeli chodzi o wdrożenia nowych regulaminów w tym zakresie. No właśnie, to może powiesz nam trochę więcej o ostatnich zmianach w prawie, jeśli chodzi o e-commerce. Tutaj te zmiany, które jeszcze nie ostygły, czyli te z 2021 roku, dotyczyły właśnie definicji przedsiębiorcy. Aktualnie tym przedsiębiorcom takim typowym, aktualnie mamy tego typowego przedsiębiorcę oraz takiego, no powiedzmy, quasi uprzywilejowanego, który zbliżył się bardzo w swoich uprawnieniach do konsumenta. Ten uprzywilejowany przedsiębiorca może robić zakupy w naszych sklepach, natomiast może być też traktowany właśnie jako konsument, jeżeli te czynności, których dokonuje, nie są tak jakby bezpośrednio, w dużym uproszczeniu oczywiście, bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą. Takim tytułem przykładu, gdybym ja na przykład prowadząc kancelarię kupował program do wysyłki newsletterów, no to jakby przydaje mi się to w mojej pracy, natomiast no, pojawiłyby się pewnie niektóre głosy, że no ale to nie jest bezpośrednio związane z moją działalnością, nie jest mi to niezbędne do życia. Natomiast jeżeli bym kupował dostępy do programu, który daje mi bazę wiedzy o przepisach, orzeczeniach,
czyli jakby taką bazę, która jest mi potrzebna, żeby w ogóle wykonywać ten zawód, no to jakby ten zakup byłby bezpośrednio związany z moją działalnością, no i tutaj byłbym traktowany jako ten przedsiębiorca. Jest to nieco pokomplikowane i powiem szczerze, że nawet prawnicy mają czasami problem jakby z ujęciem, gdzie jest ta granica, bo ona jest na tyle płynna, plus jakby nie wszystkie obowiązki konsumentów też przechodzą na tego uprzywilejowanego przedsiębiorcę, więc tutaj faktycznie należy tak z chirurgiczną precyzją podejść do tego tematu. No ale właśnie, tak jak mówię, to jeszcze nie ostygło, natomiast już teraz mamy do czynienia z taką większą rewolucją związaną z dyrektywami towarową i dyrektywą Omnibus. No i tutaj już od tego roku zmiany, które weszły w życie, dotyczą przede wszystkim z takich może ciekawostek, dotyczą między innymi sposobu prezentowania ceny, czyli to, że konsument powinien wiedzieć o tym, jaka była najniższa cena w terminie 30 dni przed jakąś promocją. Czyli żebyśmy tutaj żeby zapobiegać takiej żonglerce cenami, czy też na przykład kwestia weryfikowania opinii o określonych produktach czy usługach. Wracając do dyrektywy Omnibus, która niedawno zaczęła obowiązywać, czy mógłbyś nam powiedzieć, w jaki sposób powinna być ona wdrożona, tak żeby było to zgodne z prawem? Tak, pod kątem technicznym jest tutaj dużo niejasności, ponieważ chociażby ta kwestia prezentowania cen, one powinny być w jasny sposób dostępne dla użytkownika strony internetowej. Natomiast no, też trudno było powiedzieć, jakby, gdzie jest ta granica, co jest jasne, a co nie. Tutaj z pomocą przyszedł Łokik, który dosłownie kilka dni temu wydał też taki poradnik ze zdjęciami, więc jakby to jest też takie w miarę przystępne, w jaki sposób te produkty, ceny powinny być prezentowane na stronie internetowej, także tutaj też zachęcam, żeby się z takim poradnikiem zapoznać. No ale na pewno musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak te ceny powinny wyglądać, też żeby były z jednej strony jakby prawnie ok, z drugiej zjadliwe dla osoby, która to czyta, prawda? Bo jakby można dostać też oczopląsu, jeżeli jest nadmiar wszystkich informacji na stronie, na karcie produktu. No i tutaj też z takich praktycznych wskazówek, to na przykład nie możemy poprzestać tylko na tym, że dajemy na przykład znak było tyle, jest tyle, bo to jakby musi wprost wskazywać jakby, ale co było, jakby kiedy było, czyli właśnie, że to jest ta najniższa cena w przeciągu ostatnich 30 dni. Łokik dopuszcza pewne możliwości skrótów, natomiast no to też jakby musimy iść w zgodzie z tym, co chce od nas organ, bo tak jak wspominałem, no przepisy są dość ocenne i jeżeli mamy jakąś wykładnię organu, no to musimy się jej trzymać, przynajmniej daje nam to pewne poczucie takiego bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o kwestię weryfikowania opinii, bo często w sklepach internetowych możemy zostawić komentarz, gwiazdka, czy ten produkt spełni moje oczekiwania, czy nie. I tutaj takim ważnym elementem jest to, że musimy przypisać użytkownika do produktu, który on faktycznie nabył. Czyli nie może być tak, że na przykład weszłabyś na stronę internetową i stwierdziła, że kiedyś używałam tej suszarki, coś tam o niej napiszę, to tak już to nie działa, bo jakby takie praktyki mogły powodować nadużycia, kupowanie opinii, kupowanie gwiazdek i tak dalej. Jakby tutaj w tym celu ta dyrektywa przychodziła na ratunek, że tak powiem, innym przedsiębiorcom, których na przykład nie stać na to, żeby kupować jakieś masowe opinie. I w takim przypadku musimy przyporządkować tego naszego nabywcę z produktem. Na przykład jednym z takich technicznych rozwiązań może być wysyłanie linków dedykowanych, czyli na przykład jeżeli ty kupiłaś jakiś produkt, to potem dostajesz maila, że jakby pod tym linkiem ty jako ty możesz zostawić opinię i w taki sposób sprzedawca weryfikuje ciebie jako uprawnioną do zostawienia tej opinii. Ewentualnie jest kwestia na przykład umożliwienia zostawiania opinii tylko zalogowanemu użytkownikowi, który w swojej historii zamówień ma ten produkt. Jakby to są kwestie techniczne, które na pewno trzeba połapać.
Z takich ważnych też rzeczy technicznych to jest na przykład informowanie o tym, że cena, którą zobaczyłaś na stronie internetowej, jest taką ceną zindywidualizowaną, czyli tylko dla Ciebie, na bazie jakiejś Twojej aktywności w internecie czy na tej stronie internetowej. Na przykład, jeżeli jesteś jakimś częstym gościem stron firm przewozowych i jakby kupujesz dużo biletów, no to może się zdarzyć, że firma da Tobie jakiś super upust. No i w takim przypadku też musi na przykład pokazać się pop-up, ta cena jest dla Ciebie. Z uwagi na naszą analizę, no ta analiza też często opiera się na danych osobowych, stąd właśnie tak ważna kwestia, żeby ta informacja się pojawiła. A powiedz, jeśli chodzi o dane osobowe, które zostawiamy już teraz tak naprawdę wszędzie, Tak. myślisz, że Polacy potrafią dbać o swoje dane osobowe, dobrze je przechowywać? Myślę, że to zdecydowanie się zmienia. Jeżeli chodzi o takie życie w offline, codzienne życie też ja jako już jakby poza pracą często spotykam się z sytuacjami, że faktycznie ludzie dbają o te dane, jakby dopytują, ale właściwie dlaczego chce Pan takie i takie dane, skoro ja zapisuję moje dziecko powiedzmy na jakieś zajęcia sportowe. Czy w sklepach rozmowy, dlaczego takie dane są potrzebne, jak ja chcę się do Waszego programu lojalnościowego zapisać. Ja chcę zostawić tylko e-mail, ja tylko telefon. Dlaczego zbieracie to wszystko? I jakby są tutaj dyskusje pod tym kątem i to cieszy, no bo jakby ludzie mają tę świadomość, że ich dane są wartościowe. Na pewno to, co zauważam, to zdecydowany sprzeciw pod kątem oddawania na przykład dowodu osobistego do kserowania. To już jest jakby praktyka powszechnie potępiana i ludzie na to zwracają uwagę, że jeżeli ktoś ma jakieś takie zakusy, żeby ten dowód wziąć i sobie skserować, jeżeli zawieramy jakąś umowę, no to jest tutaj ostry sprzeciw. Przedsiębiorcy, którzy mogą to robić pod kątem chociażby jakichś przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, też zwykle jakby przygotowują się na wytłumaczenie osobom po drugiej stronie, dlaczego ten dowód biorą, jakby powołują się na przepis, tak żeby od razu ostudzić emocje w razie czego. No i z drugiej strony mamy to życie online'owe. No i tutaj mam wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia trochę z jakąś alternatywną rzeczywistością. I faktycznie w online wydaje mi się, że ta dbałość o dane osobowe jest zdecydowanie na niższym poziomie i tutaj jest duża lekcja na pewno do odrobienia. Wydaje się, jakby ludzie po prostu jakby przechodzili na zasadzie przeklikam się i żeby tylko dotrzeć do celu i tam wszystkie zgody wyrażę. No a to jest kwestia chociażby tych cookiesów, które zbierają o nas informacje, one podlegają analizie. To wszystko można ze sobą na tyle połączyć, że to też są dane osobowe. Czy kwestia podawania danych finansowych, numerów kart kredytowych w celach jakichś weryfikacyjnych, tak zwanych, które są tak naprawdę próbą oszustwa. No, nagminnie spotykam się jeszcze z tym problemem, pomimo tego, że dużo się o tym faktycznie mówi. Niedawno właśnie też miałem do czynienia z taką sytuacją, że pani, która miała podać swój numer rachunku, żeby przedsiębiorca dokonał zwrotu po odstąpieniu przez nią od umowy, to jakby wysłała mu maila z numerem swojej karty kredytowej. Czyli jakby wydaje mi się, że nie byłoby takiej sytuacji, gdyby siedziała z tym przedsiębiorcą twarzą w twarz, wypełniła formularz, jakby albo ona by się zorientowała, że coś tutaj jest nie tak, albo on by jej zwrócił uwagę i faktycznie jakby te dane by nie krążyły w sieci. A tak właśnie ta taka ostrożność, która super działa moim zdaniem offline'owo, w online się niestety rozmywa. Jeśli mówimy tutaj o online, w internecie i nie tylko, w zasadzie wszędzie jesteśmy obecnie atakowani niezliczoną ilością reklam. Gdybyś miał poradzić dla przedsiębiorców, jak przygotować taką reklamę, aby była zgodna z prawem? Na pewno musimy brać pod uwagę, co reklamujemy, czyli to, o czym rozmawialiśmy też na początku, czyli niektóre towary w ogóle nie mogą być reklamowane, czyli jakby tutaj choćbyśmy stawali na głowie, to po prostu tej reklamy nie zrobimy.
Niektóre mają pewne ograniczenia, chociażby pod kątem tego, jeżeli chodzi o telewizję, w jakich godzinach mogą być puszczane. Jeżeli chodzi o online, no to też odpowiednio muszą być oznakowane. No i jest grupa produktów, jakby, gdzie teoretycznie nie ma jakichś przeciwwskazań, no i tutaj posiłkujemy się ogólnie przepisami, które jakby przeciwdziałają nieuczciwym praktykom rynkowym, czy przepisami, które zapobiegają nieuczciwej konkurencji. No i tutaj takimi przykładami reklam, które nie powinniśmy tworzyć, no to są te kryptoreklamy, czyli teoretycznie przekaz jest neutralny, a tak naprawdę jest w nim zaszyta informacja reklamowa. To jakby jeżeli robimy jakieś banery, no to nie możemy iść w tym kierunku, że jakby baner wtopi się w stronę internetową i będzie wszystko wyglądało tak, jakby to była neutralna informacja, tylko faktycznie musimy ten baner wydzielić. No, jest kwestia takich ogólnych przykazań, typu nieodwoływanie się do jakichś lęków, przesądów, czy takie jakby straszenie, nakręcanie popytu przez to, że nie wiem, czy straszymy pandemią na przykład, nie? Ale w jakiś taki sposób, który faktycznie może oddziaływać na takie osoby trochę słabsze psychicznie, które autentycznie boją się tego problemu, no to również takie reklamy są zakazane. Te wymogi są właśnie tak opisane dość ogólnie, czyli znowu nie mamy jakby takiego konkretnego motywu, że reklama, która narusza dobre obyczaje, to jest reklama taka i taka, więc jakby tutaj też jest kwestia oceny. Jeżeli byśmy robili reklamę porównawczą, typu mój sklep internetowy miał tylu odwiedzających i ma tyle produktów versus sklep mojego konkurenta, który ma na przykład mniej produktów i mniej odwiedzających, no to wtedy, w zależności od tego, jak to porównanie robimy, to ono może być ok, ale może się okazać, że na koniec dnia dostaniemy pozew, bo ktoś stwierdzi, że jego dobra osobiste zostały naruszone, bo jakby ta reklama pokazywała, że on jest taki, siaki i owaki. Więc jakby tutaj jest cienka granica, którą trzeba zbadać, żeby faktycznie mieć tą pewność, że reklama jest zgodna z prawem. No i kwestia wykorzystywania różnego rodzaju zdjęć, filmów, no też nie możemy sobie po prostu kopiować z internetu wszystko, co jest. Jakby to są rzeczy takie oczywiste, ale wciąż w dzisiejszych czasach zdarza się, że faktycznie twórcy po prostu kopiują, wklejają, bo stwierdzają, że jeżeli jest jakiś wycinek tylko, to oni to mogą to zrobić, bo to przecież nie jest cały obraz. Ale no nie, na to też trzeba zwracać uwagę. Czy szykują się jakieś zmiany prawne w tym obszarze? Tak, na horyzoncie mamy już akt o usługach cyfrowych. To jest nowe RODO dla internetu, tak mówimy w żargonie prawników. Generalnie w skrócie DSA i polecam zapamiętać ten skrót, bo faktycznie myślę, że na przestrzeni następnych kilku miesięcy będzie o nim głośno. Ten akt o usługach cyfrowych od 2024 roku będzie regulował kwestię pokazywania reklamy w internecie. Będzie nakładał nowe obowiązki na przedsiębiorców, którzy w swoim serwisie wyświetlają reklamy. Jakby tutaj jest kilka oczywistości, ale jednak wypływające z tego rozporządzenia na pewno będą bardziej też przemawiać do wyobraźni. Kwestia chociażby tego, że właśnie każda reklama będzie musiała być odseparowana od serwisu, w sensie, że konsument będzie musiał w łatwy sposób zorientować się, że ma do czynienia z reklamą. Też informacje, które będą z nią związane, muszą dotyczyć wskazania, kto za tę reklamę zapłacił lub jakby na czyje zlecenie ona została tutaj wyświetlona, jeżeli to są jakby dwa różne podmioty, czyli też osoba, do której ta reklama trafia, musi mieć jasny komunikat, właściwie kto jest zainteresowany tym, żebym ja zobaczył tę reklamę. Też jeżeli chodzi o DSA, to kładzie ono nacisk na profilowanie. Nie będą mogły być przedstawiane użytkownikom internetu reklamy, które będą oparte o profilowanie na bazie danych wrażliwych. Czyli jeżeli na przykład
Mamy dostawców różnego rodzaju usług czy towarów, którzy chcieliby inne towary sprzedawać na przykład osobom o innej orientacji seksualnej, bo na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o kolory, to badania wskazują, że taka osoba nabyłaby na przykład chętniej taki kolor, a nie taki. To nie będzie można tego typu reklam wyświetlać w internecie właśnie w oparciu o takie profilowanie. Podobnie na przykład jeżeli chodzi o jakieś kwestie medyczne, usług, gabinetów lekarskich i tak dalej, no to też jeżeli byśmy tutaj mieli profilować na bazie informacji o stanie zdrowia, czy jakby ogólnie o zdrowotności danej osoby na bazie na przykład jej historii wyszukiwarki, czy jakichś wizyt online'owych, które miała wcześniej, no to takie działania będą typowo zabronione. Plus profilowanie małoletnich, czyli jeżeli dostawca serwisu będzie miał jakby uzasadnione podstawy, żeby twierdzić, że użytkownicy to również małoletni, to również do takich osób nie powinny w ogóle profilowane reklamy być kierowane. Więc to są jakby takie ciekawostki, do których na pewno będziemy wracać na przestrzeni najbliższych miesięcy. Z innych zmian, które są warte uwagi, to na pewno te związane z reklamą suplementów. Już niedługo każda taka reklama będzie musiała być specjalnie oznaczona z informacją o tym, że suplementy jakby nie działają leczniczo, czyli jakby, że są jakby zwykłym produktem spożywczym. Plus też nie będzie można zatrudniać aktorów, którzy wyglądali jak pracownicy służby medycznej, lekarze, pielęgniarki, tak żeby nie sprawiać wrażenia, że faktycznie mamy do czynienia z jakimś lekiem. Z innych takich ciekawych zmian, które no, dopiero raczkują, nie wiemy jeszcze, w którą stronę to pójdzie, natomiast są plany ograniczenia sprzedaży, a co za tym idzie też reklamy napojów energetycznych. Jest pomysł, żeby w ogóle napoje energetyczne były sprzedawane tylko osobom powyżej 18 roku życia, a ograniczenia w reklamie, które miałyby dotyczyć tego typu napojów, no to jest kwestia na przykład niełączenia tego, że piję napój energetyczny, a następnie jakby super się uczę, mam super sprawność seksualną, super sprawność fizyczną, żeby właśnie te informacje były możliwie neutralne, a nie takie podkręcające, że faktycznie super mój organizm działa po tego typu napojach. To bardzo ciekawe zmiany czekają nas w najbliższym Zobaczymy jeszcze, czasie. czy wszystko zostanie w ten sposób wdrożone, ale no jest duża szansa, że właśnie tak to będzie wyglądać. Wspomniałeś kilkukrotnie wcześniej o profilowaniu. Czym właściwie jest to profilowanie i w jaki sposób można je wykorzystać w działaniach marketingowych, reklamowych? Profilowanie polega na tym, że tworzymy pewne grupy odbiorców w oparciu o określone cechy, czyli na przykład mamy grupy singli w dużym mieście, którzy lubią na przykład szybkie samochody, mamy kobiety po 50, które lubią na przykład wazony i kwiaty. No tych grup może być naprawdę bardzo duża ilość i jakby na bazie naszej aktywności, no w tym przypadku w internecie, czyli to jakie strony odwiedzamy, czego szukamy w wyszukiwarkach, jakie produkty kupujemy, z jakich usług korzystamy online. Algorytmy sztucznej inteligencji tworzą właśnie określone informacje na nasz temat. No i dzięki temu trafiają do nas, przynajmniej tak to tłumaczą też przedsiębiorcy, reklamy lepiej dopasowane do nas jako do odbiorców. Czyli jakby mnie może na przykład zainteresować jakaś książka o prawie, bo na przykład tak stwierdzi sztuczna inteligencja. I dzięki temu będę jakby chętniej korzystał z tego typu, chętniej kupię tę książkę, będę się bardziej rozwijał w tym temacie i tak dalej, a nie dostanę reklamy jakiejś książki o weterynarii na przykład, prawda? Czyli teoretycznie jakby jestem w takiej mojej, jak to niektórzy nazywają, bańce, czyli że jakby nie widzę tego wszystkiego, co jest wokół, tylko rzeczy dopasowane do tego, co ja właściwie w tym internecie robię. No i tutaj też są granice tego profilowania, bo co do zasady na takie miękkie działania profilujące nie trzeba mieć wyraźnej zgody użytkowników, czyli jakby możemy tylko o tym go poinformować,
jeżeli reklamy tego typu będziemy wyświetlać. Znaczy jest kwestia oczywiście jeszcze zgód na cookies, ale to jest jakby ten pierwszy krok, który musi być wykonany, żeby w ogóle jakby wejść w świat profilowania. Natomiast no, jest to takie twarde profilowanie, które już faktycznie może wpływać na decyzje konsumenta, decyzje zakupowe, na to, jak on się zachowuje i tak dalej. No i tutaj takimi przykładami mogłyby być chociażby kwestie związane właśnie z lokalizacją, czyli jeżeli jakaś aplikacja na przykład śledzi nas, nasze trasy, to gdzie jesteśmy i na przykład w momencie, kiedy przechodzimy koło naszej ulubionej kawiarni, dostajemy bon ważny 5 minut, 50% na kawę. No i generalnie jakby no super oferta, no głupi by nie skorzystał, więc jakby okej, zmienię te moje plany na 5 minut, wejdę, kupię, idę dalej. No i to jest, pomimo tego, że no może to dotyczyć małej kwoty, małej rzeczy, no to jednak są to takie działania, które już wpływają tak no, niemalże bezpośrednio na decyzje zakupowe konsumenta. No i tutaj na pewno pojawiłoby się wiele głosów, że na takie działania trzeba mieć już wyraźną zgodę użytkownika, czyli jakby nie może to być na zasadzie jakiejś tam akceptacji regulaminu i wszystko dzieje się już za mną, tylko że faktycznie musimy się wprost zgodzić na to, żeby to profilowanie miało miejsce, żeby właśnie nie doprowadzać do różnego rodzaju nadużyć. To może tak podsumowując, Mateusz, mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Przychodzi do Was klient, który chce założyć swój sklep internetowy, bądź już posiada jakiś sklep internetowy i chce mieć pewność, że ten sklep jest zgodny z prawem. Jak Wy jako kancelaria podchodzicie do takiego klienta? Przede wszystkim jakby stajemy się tak częścią zespołu. To znaczy jakby nie jesteśmy gdzieś tam na górze, że mądrzymy się, że powinno być tak, tak i owak, tylko jakby chcemy poznać ten produkt nie tylko z perspektywy kontrahenta, który nam opowiada, jak ten sklep działa, jakie on ma realne problemy i tak dalej, tylko jakby wchodzimy też w rolę klienta, który robi zakupy, który zwraca towar, odstępuje od umowy, zgłasza reklamacje, żeby zobaczyć, jak w ogóle ten sklep działa w rzeczywistości i czy jest też tak, jak mówi kontrahent, bo często przy okazji tego typu działań jakby dostrzegamy rzeczy, które no, czasami nawet właściciel sklepu jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że odbiegają one od jakichś tam wymogów prawnych. Zwracamy dużą uwagę na user experience, czyli to właściwie jak wygląda sklep i jak nasze działania prawne jakby mogą nie zakłócać tego, co już dobrze funkcjonuje. Czyli że jakby jesteśmy dodatkiem, a nie, że robimy tutaj rewolucję, że teraz musi być koniecznie tak, bo inaczej się nie da, tylko próbujemy zawsze dostosować określone rozwiązania też do wizji klienta i tego, żeby jakby jego wizja biznesu i interakcji z użytkownikami mogła być jak najdalej zachowana, bo to jest jakby tutaj klucz do sukcesu na pewno też dla tej osoby, żeby ona czuła się komfortowo z tym, co wymyśliła. No, na pewno unikamy jakichś przydługich formułek prawnych na zasadzie informacja handlowa będzie wysyłana przez spółkę XYZ z siedzibą tu i tu do Ciebie w formie maila, wyraź zgodę, kliknij tutaj. No, jakby raczej idziemy w kierunku zapisz się na newsletter albo jakiś podobny, tylko jakby wiadomo, informacje prawne muszą się znaleźć, ale to nie jest tak, że jest jakby na tyle sztywny przepis, który mówi wprost, jak to wszystko na stronie internetowej powinno wyglądać. Dlatego tutaj dużo działamy na tych ścieżkach zakupowych, tak żeby był ten komfort zarówno dla biznesu, że jakby nie killujemy ich jakichś fajnych pomysłów sprzedażowych, a z drugiej strony, żebyśmy my jakby odpowiedzialni ze strony prawnej za to, co tam się dzieje, jakby też mogli spać spokojniej, żebyśmy tutaj połączyli te dwa bieguny i jakby z naszego doświadczenia jakby wynika, że taka praca naprawdę może fajnie działać. Super, Mateusz. Dziękuję Ci za tą ciekawą rozmowę, za wszystkie wyczerpujące odpowiedzi i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.